Witam, tu Andrzej, Witryny Świat Ducha. Dzisiaj obrazek się schowa. Dzisiaj temat, jak pozytywnie reagować na krytykę. To jest dosyć ciekawy temat, który może być również rozumiany duchowo, bo jak najbardziej ma cząstkę duchową i to nie byle jaką. O tym będę mówić i o tym, jak praktycznie używać tej postawy. Tutaj będziemy też mówić o tym, że to jest część tej strategii, żeby nie kreować dramatów z drogi mistrzów. No i zacznijmy. Ten temat inspirowany jest filmem pani Emilii Mielko, za co dziękuję. I co? Jak zacząć? Krytyka. Krytyka. Ktoś nas krytykuje. Ja tutaj bardzo często na kanale mówię o osobach narcystycznych, bo jest ich dużo. Różne osoby narcystyczne, toksyczne, mające reakcje stresowe. Bardzo wiele osób ma reakcje stresowe typu walcz. No, szczególnie w Polsce, która to Polska jest na terenach. Polska jest krajem, który od wieków jest na rozstajach, na terenie, przez który przechodziły różnorodne fronty, działania wojenne itd. I Polacy są generalnie nastawieni na to, że ktoś im przyjdzie i zacznie robić krzywdę i trzeba się bronić. I stąd jest ta reakcja stresowa typu walcz. Nie ma spokoju, ale właśnie jest to, że trzeba się bronić, trzeba być agresywnym, bo to jest właśnie agresja taka w odpowiedzi. To jest uważane za coś dobrego, za coś, co jest poprawne. Agresja na agresję. I tutaj te dusze naprawdę często nie są życzliwe. I te reakcje stresowe typu walcz bardzo mocno wspierają właśnie narcyzm wielkościowy, który właśnie też ma taką bardzo silną komponentę, że musi się obronić. A za tym oczywiście idą ciemne siły, które wspierają. No my to ci pomożemy, damy ci energię do tego obronienia się, bo ty się musisz obronić. Tak? No to dzisiaj powiemy, że niekoniecznie trzeba się bronić, żeby utrzymać się przy życiu, żeby wytrwać, żeby dobrze żyć. Nie trzeba. Niekoniecznie. To nie jest jedyny sposób, jedyna reakcja. Reakcją stresową jest walcz, czyli atakuj drugiego. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma coś do nas, że ktoś nas krytykuje. I to może od razu uruchamiać u nas emocjonalną odpowiedź. Możemy, tak jak mówiłem, atakować drugą osobę, czyli reagować atakiem na atak. Możemy wypierać to, że w ogóle zrobiliśmy coś złego, że zrobiliśmy jakiś błąd, że to oni się na mnie uwzięli. Może tak być, że się uwzięli, bo wiele osób ma dusze, które są dla nas, mogą być spłatorami karmicznymi. Tak, w taki czy inny sposób. Tak to jest możliwe. Bardzo często jest to w rodzinach.
i w rodzinach, dajmy na to, rodzice są w silniejszej pozycji wobec dziecka i przyszli tutaj na ziemię, żeby dziecku spłacić karmę z poprzednich wcieleń jego duszy, bo to dziecko kiedyś zrobiło krzywdę rodzicom. No to teraz dusze rodziców chcą odpłacić, wypłacić, wyrównać. Może być odwrotnie oczywiście, że dziecko z kolei chce oddać niegodziwości dusz rodziców i dziecko będzie z kolei robić kłopoty rodzicom. Może dziecko mieć symbionta, tak, krokodyla, o których piszę na mojej witrynie Świat Ducha. Różne są możliwości. Jeżeli dostajemy krytykę, możemy też zaprzeczać jej, że no ten człowiek to on nie ma dobrych argumentów. Możemy tak sobie wyobrażać, ale dla niego mogą być to dobre argumenty z jego punktu widzenia, prawda? Możemy sobie wyobrażać, możemy próbować zaprzeczać jego rzeczywistości, tak? Narcyzi tak często robią. Albo atakują, prawda? Jeżeli się narcyzowi powie jakąś uwagę, jakąś krytykę, no to osoba narcystyczna nie jest w stanie spokojnie wobec tego przejść. Od razu się wzburza. O tym mówią psychologowie, kiedy mówią właśnie, że ego narcystyczne jest kruche. To jest bardzo łatwe do poruszenia, zranienia, czy wręcz strzaskania. No tak wygląda, że ten człowiek jest silny. On może mieć dużo energii, to znaczy może być zasilany i bardzo często jest zasilany z ciemnej strony. Tam jest dodatek tej energii, dlatego my to postrzegamy, że to jest takie silne, ale tak naprawdę jest to kruche, bo ten człowiek nie ma upewnienia w sobie, nie ma upewnienia w pozytywnej wizji siebie, w duchu nie ma upewnienia. I to, że on taki jest nerwowy, jak to mówią, to tylko mówi o jego słabości. A my się dzisiaj będziemy uczyć o tym, jak słabymi nie być. Bo nie musimy być słabymi. To jest w jakiś sposób efekt wyboru. To, czy się jest słabym, czy się jest silnym wewnętrznie. Także jeżeli dostajemy krytykę z zewnątrz, jeżeli ktoś wobec nas jest krytycznie nastawiony, to możemy w pierwszym odruchu nie chcieć tego przyjąć, odwracać, odpierać, odbijać oskarżenia. To bardzo często właśnie osoba narcystyczna mówi, to ty jesteś narcyzem, nie ja, ty tak i to tak dalej, i tak dalej. No, niekoniecznie. Po prostu ten narcyz bardzo często w ogóle nie chce się zastanowić nad sobą. Zero refleksyjności. To też jest cecha właśnie narcystyczna. Zero refleksyjności. Tam może nie być ducha. Ja mówię tutaj na kanale o tym, że ludzie mogą nie mieć osobistego ducha. Duszę jak najbardziej. Wszyscy mają duszę, ale już ducha nie mają wszyscy. I ludzie bez ducha nie mają w czym się oprzeć. I będą ciemni, żrą z nich ile mogą. Mają świetne pojazdy w tych ludziach. Mogą po prostu pięknie się w nich zadomawiać, ciemni.
u tych ludzi bez ducha. No ale trudno, tak jest. My tego nie zmienimy. Natomiast my możemy zmienić siebie. Krytyka nas i naszych działań zwykle może u nas uruchamiać emocjonalną odpowiedź. Może się pojawiać napięcie, strach wobec kłopotów. No to dusza tak działa. Dusza tak działa i zwykle to jest z automatu. Dusza to jest taki autopilot, taki automat życiowy. I dusza bardzo często jest otwarta na współpracę z ciemnymi, a ciemni mówią tak: jeśli ktoś nas krytykuje, to musimy się bronić. Otóż to nie jest prawda. Nie musimy. Po pierwsze, obrona domniemuje winę. To znaczy, że jeżeli ja się będę bronić, to znaczy, że ja się czuję winny. Ale to nie musi być prawda. Ja mam prawo do popełnienia błędów. To ciemni tylko chcą, żebyśmy czuli się przesadnie odpowiedzialni. No bo to zdejmuje z nich z kolei odpowiedzialność. Nie musimy się bronić. Nie musimy się bronić, nie musimy napinać, nie musimy robić dramatu z tego, że na przykład popełniamy błąd, że jesteśmy, dajmy na to, w niedoskonałej pozycji życiowej. Tak? Wiele osób ma takich rodziców, którzy nie wywiązali się z zadań rodzicielskich. I te osoby w życiu swoim mają dosyć spore niedostatki. I teraz ciemna strona by chciała wymagać, wymóc na tych ludziach, na mnie na przykład, żebym ja się czuł odpowiedzialny za wszystko. Nie biorąc pod uwagę tego, że miałem takie dzieciństwo, jakie miałem takie życie, jakie miałem. Dobrze, że żyję, dobrze, że się uratowałem. Dobrze, że jakoś to życie ogarnąłem, bo karma rodowa może być naprawdę duża. Może naprawdę dużo pokoleń zaciągało dług pokoleniowy, który miał być spłacany przez następne i następne pokolenia. Nagrałem ileś filmów o tym długu pokoleniowym. To jest tak, że ci ludzie, poprzednicy w rodzie, nie tyle dają pozytywny spadek swoim następcom, tylko długi uczuciowe, przeżyciowe, długi w losie. I ten następny, to dziecko ma spłacać długi wcześniejszych pokoleń. To dlatego jest tak niewiele osób teraz się rodzi, niewiele jest dzieci. Dlatego jest tak mało relacji międzyludzkich, które są przyjazne. Dlatego jest tak mało małżeństw, które dobrze funkcjonują, bo są długi pokoleniowe po prostu. Ci poprzednicy, poprzednie pokolenia
nagrzmociły tyle różnych rzeczy, nie zastanawiały się, a po prostu lazły gdzieś tam w to życie, lazły, produkowały dzieciorów. Przed II wojną światową na polskiej wsi bywało, że w rodzinie było 10 dzieci. Wyobraźcie sobie. No jak tam mogło być dobrze? To była parentyfikacja, czyli dzieci miały pomagać rodzicom. I tak bardzo często było. To nie dziecko było wspierane przez rodziców, ale rodzice byli wspierani przez dziecko. I to właśnie są długi pokoleniowe. Także tutaj musimy pamiętać, jeżeli chcemy utrzymać zdrowie psychiczne, że w jakiej sytuacji jesteśmy. Z jaką sytuacją mamy do czynienia u nas samych. Z czego wychodzimy, z jakiej historii wychodzimy. Także krytyka z zewnątrz, jakieś negatywne postawy wobec nas. Pierwsza sprawa to jest taka, bardzo prosta. Czyjaś postawa jest czyjąś postawą. I tak tutaj na zdjęciu jest. Dziewczynka wygląda z kartonu. Już to zdjęcie kiedyś używałem. I się zastanawia, czy jest w bezpiecznej sytuacji. Jeżeli zbytnio przyjmujemy czyjąś krytykę, zbytnio przejmujemy się czyjąś postawą, to możemy się zaniepokoić zbytnio. Tak? No jest to polskie piękne słowo przejmować się, czyli przejmować energię od kogoś i przyjmować do środka nas samych. Tak nie należy robić. My mamy być osobnymi osobami. Jak Jerry Weiss mówi, psychoterapeuta amerykański, którego kanał bardzo polecam. Jerry Weiss mówi tak, wyobraźcie sobie, że jesteśmy na korcie tenisowym i jest siatka. I jest nasza strona kortu tenisowego, jest druga strona kortu tenisowego. My nie mamy ściągać tej siatki. Nie mamy pozwalać tej drugiej osobie na wchodzenie na naszą stronę. Bo możemy po prostu zostać zaatakowani. Możemy zostać, że tak powiem, zawłaszczeni. Nie mamy sobie tego dawać. Chodzi o usamodzielnienie się uczuciowe. Nawet jeżeli nie mamy usamodzielnienia fizycznego, to usamodzielnienie uczuciowe możemy osiągać. Możemy pracować w tym kierunku. Nie musimy od razu mieć ideału w tym obszarze, ale możemy pracować w tym kierunku. I zamiast się tak kryć, jak ta dziewczynka, możemy zacząć pracować z własnym poczuciem, że ja jestem warty życia, że to, że ktoś działa pod wpływem ciemnych sił duchowych, to nie znaczy, że ja muszę się od razu tego bać. To jest jego życie, a moje życie jest moim życiem. Czyjaś postawa jest czyjąś postawą. A moja postawa jest moją postawą. To nie jest moja odpowiedzialność, że ktoś nie jest w stanie sprostać presji, że ktoś nie ma ducha, że ktoś jest przerażająco wściekły. To nie jest moja wina. To jest jego życie. On jest odpowiedzialny za własne przeżycia, za własne postawy.
Ja jestem odpowiedzialny za własne postawy, za moje postawy. To jest mój kawałek tego kortu tenisowego. To jest moja strona. Jeżeli ktoś zechce się mnie spytać, co zrobić, no to oczywiście będę odpowiadać. Zgodnie z wiedzą mogę coś powiedzieć, ale nie mam potrzeby, nie tylko prawa, ale nie mam potrzeby zmieniać emocji tamtej strony. Nie mam potrzeby brać wręcz jako o moją odpowiedzialność, że tamta strona coś przeżywa. Tutaj trzeba przypomnieć sobie jeszcze jedną rzecz, że osoby narcystyczne, ukryte mogą w ten sposób podchodzić do swoich dzieci i się dystansować od dzieci. To znaczy, ja się z tym spotkałem, że narcyz ukryty będzie się dystansować, mówi, to nie jest mój problem, a mówi do dziecka. To nie jest mój problem, żyj sobie sam, radź sobie sam z tymi twoimi przeżyciami, to nie jest mój problem. To też jest nadużycie wobec dziecka, bo rodzic powinien być wspierający dla dziecka. I to, że my się dystansujemy od kogoś, kto jest agresywny, kto jest wściekły, gniewny, oskarżający, to jest dobre między ludźmi dorosłymi. Natomiast wobec dziecka potrzeba wsparcia uczuciowego, potrzeba pomóc temu dziecku przeżywać ciężkie chwile. A narcyz ukryty, czy też narcyz wrażliwy, nie będzie chciał, jako rodzic, nie będzie chciał wspierać swojego dziecka, wyobraźcie sobie. Także w zależności między kim a kim jest to relacja, to ta postawa może też być niepoprawna. Tyle, że rodzice narcyzi ukryci, dla nich to jest świetne wytłumaczenie, bo to tak dorośle brzmi, tak niby odpowiedzialnie, tak? I później patrzę się, jak po prostu w sklepie dziecko szaleje, bo matka się zdystansowała uczuciowo już kilka lat temu od niego i po prostu uważa, że dziecko samo ma się uspokoić. No nie. Dziecko nie ma się samo uspokoić, ponieważ ono jest zbyt małe, żeby sobie radzić z własnymi uczuciami. No niestety tak jest. To matka i ojciec są odpowiedzialni za wspieranie małego dziecka. A jeżeli nie wiedzą, no to trzeba się uczyć. Bo w naszym szalonym świecie posiadanie dziecka, w cudzysłowie posiadanie, jest bardzo proste. Wystarczy współżyć i już się ma dziecko, tak? A czy ktoś jest odpowiedni do tego, czy ktoś ma kwalifikacje, to się nikt nie pyta, tak? Mamy dziesiątki różnych obwarowań, zakazów społecznych, że czegoś nie wolno robić, że czegoś tam tego nie wolno, tamtego nie wolno, tutaj coś tam jest zabronione. Ale dzieci już wszyscy mogą mieć, tak? Cokolwiek, zapłodnić i jedziemy. To jest właśnie oszustwo z ciemnej strony. Że rodzice nie są uczeni uczuciowego wspierania. Jest dziesiątki podpowiedzi, jak dziecko wychowywać fizycznie, materialnie.
jak karmić, jak przewijać i tak dalej, to wszystko wiadomo jest od lat, bo to są sprawy zewnętrzne. Ale wspierać dziecko? No, a dlaczego mamy się zastanawiać nad tym, jak wspierać dziecko? To ludzie bez ducha tak mówią, bo oni nie czują potrzeby pracy wewnętrznej, pracy uczuciowej. Nie mówiąc już o duchowej, że po prostu dla nich duchowość to jest, jak to mówią, czarna magia. To jest coś niezrozumiałego dla ludzi bez ducha. Tak możecie wypatrzeć, rozpoznać ludzi bez ducha, że jeżeli będziecie do nich mówić o sprawach duchowych, to oni po prostu będą się aż otrząsać. U nich duchowość to równoznaczna jest z religią. Chodzenie do kościoła to jest duchowość. Tak? To będą wam podtykać pod nos. Takie opowiadania. No ale sorry, to tylko pokazuje, że nie mają ducha. Dobrze, kolejne. Dostajemy krytykę. Nie mamy kreować dramatu. Czyjaś postawa jest tylko czyjąś postawą. Możemy się spytać siebie tak. Czy czyjaś postawa ma zburzyć nam spokój? Nawet jeżeli jest tak, że jesteśmy niedoskonali i że popełniamy błąd i popełniliśmy ten błąd, to mamy nadal prawo do spokoju. Mamy nadal prawo do spokoju. I tutaj ja ciągle powtarzam postawę, jaką się uczy policjantów. Nawet jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest podejrzana o coś, to nie powinniśmy wywierać na niego presji. Nie mamy go poniżać. Tak? Że dajmy na to, policja przychodzi do bezdomnego. No to nie chodzi o to, żeby tego bezdomnego poniżać z tego powodu, że jest bezdomny. Należy go uszanować. Tak samo i my wobec siebie nie mamy się oskarżać, nie mamy poniżać siebie z tego powodu, że popełniliśmy błąd, ewentualnie, prawda, może nie popełniliśmy, może popełniliśmy, to nie jest ważne. Mamy prawo do szacunku dla siebie. Kolejna sprawa. Jeżeli dusze wobec nas, dusze innych osób mogą prowadzić wręcz kampanię oskarżeń wobec nas, mogą się chcieć zemścić na naszej duszy. Ja jako osobowość nie jestem odpowiedzialny za to, co moja dusza robiła w poprzednich wcieleniach. Ja nie robiłem tego. To moja dusza robiła. Ale my nie jesteśmy swoimi duszami. Nasze dusze są pojazdami. I ten cały kołowrót karmiczny jest związany z duszami. Natomiast jeżeli ktoś jest duchem, ktoś ma ducha, to trzeba niestety, ale powiedzieć stop. Koniec. Karma nie ma tutaj zastosowania. Nie ma zastosowania. Sorry, wychodzimy z koła karmicznego. Wychodzimy. Ja nie mam zamiaru dalej ciągnąć tego cyrku karmicznego, które dusze jedna z drugą chciały przez wcielenia ciągnąć. Dusze są nierefleksyjne i jeżeli
brać pod uwagę duszę, to one nie są w stanie wyjść z koła karmicznego. I ciemni tak zaprojektowali duszę. Ciemni, bo to wielkie anioły, twórcy dusz, projektowali duszę i tworzyli później z tych projektów dusze. I te dusze są nadal tak działają, nadal są, że tak powiem, produkowane, są stwarzane. Jest o osobie z duchem, o Jezusie powiedziane jest zrodzony, a nie stworzony. Tutaj coś się... O, proszę bardzo. Czyli nasze dusze są stworzone i podlegają karmie, ale my nie musimy. Także my nie musimy siebie krytykować, nie musimy nawet bronić się, jeżeli nas ktoś krytykuje. Chodzi o utrzymanie niezależności uczuciowej. Można się spytać, czy możesz mi powiedzieć więcej o tym? Albo można powiedzieć, przepraszam, że cię zraniłem na przykład, bo można kogoś zranić. Przepraszam, że tego nie zauważyłem. Przepraszam, że coś. To też jest mocne odróżnienie od osób narcystycznych, ponieważ osoby narcystyczne nie są w stanie powiedzieć przepraszam, wyobraźcie sobie. Nie są w stanie. Jak znacie osoby narcystyczne, no to tam oni mają poczucie, że są niewinni, zawsze, nigdy. Nigdy nie ma ich winy. No oczywiście jest to inspirowane przez ciemne siły duchowe, które przekonują narcyzów, że błąd oznacza tragedię. Że błąd oznacza katastrofę. Dla ego narcyza jest to katastrofa, a że narcyz jest bardzo kruchy w swoim ego, no to on się bardzo boi, bo od razu wchodzi wstyd. Od razu wchodzi wstyd. A wstyd jest bardzo, bardzo przykrym odczuciem. Cielesnym wręcz. Także narcyz bardzo nie lubi tego i rękami i nogami się broni, żeby nie być oskarżonym, żeby odeprzeć ten atak, bo to krytyka od razu jest uważana za atak. A my nie. My będziemy odwrotnie uważać, że mamy prawo być krytykowani. Ja mam prawo być skrytykowany. Mam prawo popełniać błędy. Ktoś inny może mi pokazać. O, Andrzej, tutaj zrobiłeś błąd. Mówię, no tak, zrobiłem błąd. Tak. Także czyjaś postawa, nawet jeżeli jest krytyczna, nawet jeżeli ktoś mówi coś przeciwko mnie, nawet jeżeli ktoś jest wściekły, jeżeli ma ktoś jakieś emocje, to nie musi burzyć mojego spokoju. Twojego spokoju również nie musi to zburzyć. Nie musisz się osuwać w emocjonalność. Nie musisz uruchamiać tych wszystkich reakcji stresowych u duszy. To nie jest konieczne. I tak jak mówię, nie przyznajemy racji spłatorom karmicznym,
ponieważ nie przyznajemy racji duszy. Dusza jest, no jest jaka jest, no to jest takie zwierzę po prostu międzywcieleniowe, wielowcieleniowe. Nie należy idealizować duszy. Tutaj jest taka sprawa, że my mogliśmy już dotąd w naszym życiu przeżyć różne ciężkie przeżycia i mogliśmy dostać bardzo dużo wyrazów różnej krytyki, mogliśmy dostać wiele oskarżeń, mogliśmy być karani, poniżani. Mogliśmy i to przez rodziców, przez kolegów w szkole na przykład. Różne sytuacje życiowe mogły nas poniżać, tak? W naszych oczach mogły nam szkodzić. Mogli ludzie na nas źle patrzeć, tak? Że dajmy na to, dostajemy gorszą ocenę, no to już ktoś tam chciał się wynieść na tym, i mówi, a jak lepszą dostałem, tak? A na przykład, albo możemy mieć gorsze ubranie, a ktoś ma lepsze, no i mówi, o jakie mam wspaniałe, tak? Zobaczmy, jak tamta osoba chce się wywyższać, jakie ma niskie poczucie własnej wartości, jaki musi mieć na przykład drogi samochód, żeby się dobrze czuć, tak? Może tak być. Możemy odczuwać, energetycznie możemy odczuwać to. Nie musimy się pytać go, dlaczego pan kupił taki drogi samochód? No tak jak w bajce o czerwonym kapturku, żeby cię zjeść, tak? Żeby się wywyższyć, to ja tutaj mam rządzić, bo ja się źle czuję, jak nie rządzę. Jak jestem tylko zwykłym człowiekiem, tak jak jestem tylko słabą, to ja się czuję zbyt kiepsko. No tak, czujesz się zbyt kiepsko, okej. Wychodzimy stąd, proszę was, z tego podporządkowania się. I tutaj drugi obrazek dzisiejszy. Taka budowla, która jest na tle ogromnej skały. Ta ogromna skała być może symbolizuje, wiecie, ogrom społeczeństwa, że to może nas przytłaczać, że ci ludzie, tak wiele tych ludzi w społeczeństwie jest i oni tutaj tak mogą nas przytłaczać, możemy się bać tego, co to z nami będzie. Zobaczcie, przecież ta skała to jest taka potężna, ogromna. Ale domniemuję, że ten budynek stoi od kilkuset lat i ta skała na niego nie upadła. I zwykle najpewniej nie upadnie przez następne kilkaset lat. Już ten budynek sam może się, że tak powiem, rozpaść ze starości, ale chyba się nie rozpadnie, bo jest porządnie zrobiony. I ta skała tam nadal będzie. A tylko jest taki niepokój. Chodzi o to, że w nas może być niepokój, że nasza dusza może się niepokoić osobami wokoło nas. Może się nasza dusza niepokoić tymi ludźmi, którzy są tacy aroganccy, agresywni, wściekli wokoło nas. I nasza dusza chce być reaktywna. A my mamy być właśnie niereaktywni. Mamy czerpać z naszego wnętrza, z naszego ducha. Mamy się opierać, mieć oparcie w naszym własnym duchu, w naszej głębi. Także mimo tego, że mogliśmy dotąd
dostać dużo różnych wyrazów krytyki, oskarżeń, poniżeń, mimo tego, że mogliśmy przeżywać traumy, to nadal możemy uczyć się, trenować tą postawę, w której jesteśmy oparci o nas samych, we wnętrzu własnym, w duchu. I możemy przerwać kreowanie piekła na ziemi. Bo ludzie bardzo często mają i kultywują wręcz łańcuch cierpienia między rodzicami a dziećmi na przykład, albo między pracodawcą a pracobiorcą, między szefem a pracownikiem. Łańcuch cierpienia, no ty musisz cierpieć, bo ja cierpię. Nie muszę. Nawet jeżeli ten ktoś, kto jest w cudzysłowie ważniejszy ode mnie, jest gniewny, wściekły, agresywny, oskarżający, to jest jego życie, to jest jego kawałek kortu tenisowego. To Rabbi Friedman mówi w ten sposób, że jeżeli ktoś postępuje źle, niegodziwie, nieetycznie, niemoralnie, to jest jego sprawa, jego życie, jego wybory. Owszem, no może popełniać błędy, też ma prawo do tego, ma prawo do tego, żeby popełniać błędy. Ja nie mam zamiaru go oskarżać o to. Ja tutaj nie jestem po to, żeby tego człowieka oskarżać. Mogę oczywiście oceniać go, bo to jest dobrze, żebym oceniał, żebym wiedział, z kim mam do czynienia. Cały film o tym nagrałem. Oceniaj, ale nie oskarżaj. Mamy oceniać, no chociażby osoby narcystyczne. Jeżeli nie ocenimy, z kim mamy do czynienia, no jak mamy dojść? Nawet wyróżnienie poszczególnych zachowań czy cech osoby narcystycznej to też polega na ocenie. Na ile ten człowiek ma tą cechę, oceniamy. Zapraszam do tego filmu, bo tam jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego warto oceniać, ale nie warto oskarżać. Także generalnie kreujemy dzięki temu życzliwe relacje z otoczeniem. My możemy być życzliwi wręcz wobec tych ludzi, którzy będą nieżyczliwi wobec nas. To nie jest nasza sprawa, że ktoś jest wobec nas nieżyczliwy. My możemy to wytrzymać. Czyjeś życie nie musi od razu oznaczać, że nasze życie jest gorsze, że jest poddane jakimś kłopotom. Niestety bardzo często uczy się, że jesteśmy odpowiedzialni za innych ludzi. No nie jesteśmy. Jest kłopot wtedy, kiedy jesteśmy odpowiedzialni. Wiele osób jest takich, którzy będą chcieli odwoływać się na przykład do naszego poczucia winy albo wstydu. Wielokrotnie osoby zaburzone, uzależnione od alkoholu podchodziły do mnie i ja czułem, że z tamtej strony jest generowane, indukowane we mnie jest coś, że no ja powinienem pomóc im, no bo oni są tacy biedni. On się nie leczy na alkoholizm, ale ja muszę mu dać złotówkę na piwo. No bo inaczej to będę złym człowiekiem. Tam jest oskarżenie. Ci ludzie, którzy tak miło proszą w takiej, wiecie, postawie uniżonej, oni tak grają. Oni nie chcą przyjąć łatwo tego,
że ja im powiem, że nie. Tam bardzo często tacy ludzie, którzy żebrzą, mają niestety aktywne wzorce klątwienia. O, nie dałeś mi tam złotówki, to co to jest dla ciebie złotówka? Ty ohydny taki śmaki. I klątwa. Tak? Na klątwy jest prosta sprawa. Niech tobie się to zdarzy pierwszemu. Odrzucam tą klątwę, nie przyjmuję. To jest twoja klątwa, niech idzie do ciebie. Twoje życie, niech ci się to zdarza, co ty mówisz. Ja mam swoje życie i będzie mi się zdarzać to, co ja mówię dla siebie sam. Jest sporo takich ludzi. A poprawność polityczna mówi, no wszystkich trzeba dobrze traktować, czemu ty ich tak odrzucasz? No nie odrzucam, tylko odrzucam jego klątwę. A poprawność polityczna jest tworzona przez ludzi, którzy nie mają rozeznania duchowego. I chcą, żebym był wrażliwy i przyjmował czyjeś klątwy. Nie będę. Nie będę czyjeś klątw przyjmował, ponieważ szanuję siebie. Także przy krytyce może tak być, że my będziemy atakowani i możemy czasami być oskarżani właśnie. I jeżeli będziemy mówić, że nie, to będzie klątwa. Dlatego nie warto właśnie odpowiadać atakiem na atak, krytyką na krytykę. Ja mówię dziękuję. Dziękuję, nie, dziękuję, nie, dziękuję. Dziękuję, nie skorzystam. Z tej klątwy nie skorzystam, z tej krytyki nie skorzystam, nie, dziękuję. Z tego oskarżania mógłbym skorzystać, bym wziął do siebie to oskarżenie, tak? Ale jestem jak ten budynek przed wielką skałą. Ja się ostanę. Ta skała tam jest, może tam, wiecie, ciemni bardzo lubią robić dramat. O, wiesz, no bo to jest straszne, zobacz, tutaj ile tej skały jest, a ty jesteś taki malutki, ty się nie ostaniesz, ty musisz brać pod uwagę tą skałę. No nie muszę. Ta skała i potęga, masa tej skały, ten ogrom ciężaru tej skały, to nie jest mój ciężar. Ja mogę współczuć tej osobie, że ma taki ciężar życiowy, bo to o ciężar życiowy chodzi, że ten człowiek nie radzi sobie w życiu. Współczuję, widzę, rozumiem, ale to nie jest moja odpowiedzialność. Ty nie jesteś moim dzieckiem. Ja nie mam odpowiedzialności, żeby cię niańczyć, żeby robić tutaj takie wsparcie nadmierne wobec ciebie. Także dzięki temu siebie szanuję, ale też i kreuję życzliwe relacje z otoczeniem. Co więcej, sprzeciwiam się ciemnym siłom, które by chciały mnie zmanipulować, zmaltretować, zmieszać z błotem, poniżyć. No, sprzeciwiam się, to tak jak Rabbi Friedman mówi, jeżeli ty masz złe postawy, jeżeli ty promujesz zło, ja nie muszę w ogóle się przejmować tym, bo to jesteś ty, człowieku. Ten drugi człowiek, weźcie mu, powiedzcie w swojej głowie, w swoim wnętrzu, ty źle mówisz, ty źle robisz coś. Do niego, powiedzcie. Ale to jest jego życie.
To jest jego życie. Nie musimy brać odpowiedzialności za to, że ktoś wybrał złoczynność jakąś. No przykro mi bardzo, chciałbym, żeby ludzie wybierali coś fajnego, że dla dobra wspólnego, dla dobra poszczególnych osób, no ale nie jestem odpowiedzialny za to, co ktoś wybiera. Nie na wszystko, nie wobec wszystkiego mam kontrolę. Więcej powiem, że wobec wielu rzeczy nie mam kontroli. Ja mogę tam ewentualnie sugerować, ale bardzo często nie sugeruję nawet. Nie poddaję pomysłu wielu ludziom, którzy niestety nie mają ducha. Bo jeżeli by mieli ducha, to by się zreflektowali i powiedzieli, no tak, dziękujemy za podpowiedź. Ale nie. Bardzo wielu ludzi nie ma ducha, bardzo wielu ludzi ma postawy narcystyczne i jeżeli ja bym im powiedział, dał podpowiedź jakąś, to oni by od razu to postrzegli jako krytykę, a narcyz nie znosi krytyki. Od razu jest narcystyczna wściekłość, od razu ciemni podchodzą pod gardło, wściekają się, coś tam. No sorry, no co, ja rozpoznaję takich ludzi, nie mam po prostu szansy z nimi porozmawiać, więc po co zaczynać? A psycholodzy mówią, a pan pytał tego człowieka, czy on ta coś? No nie pytałem, przecież nie będę nosiciela krokodyla o coś pytał, bo zaraz mi po prostu tym krokodylem złapie za aurę i poszarpie mnie, tak? Nie rzucajcie pereł przed wieprze, jest powiedziane, ale jest jeszcze druga część tego cytatu, ponieważ one, obróciwszy się, mogą was poturbować. Tak, tam jest o poturbowaniu właśnie przez ciemne siły jest powiedziane w tym cytacie. Także mamy dużo fajnych rzeczy, możliwości i możemy się sprzeciwiać ciemnym. Kolejna sprawa. Mówią tak, no zacznij od praktyki. Powiedz drugiej osobie, czy możesz mi powiedzieć więcej o tym? Albo no zrobiłem błąd, no to czy ja mogę jakoś poprawić się? Wiele właśnie psychologów i wręcz takich coachów tutaj na YouTubie też mówi tak, no zacznij od praktyki. Ja mówię nie zaczynaj od praktyki, ponieważ jeżeli masz błędne wewnętrzne postawy, to twoja praktyka będzie niestety nie zmieniała tej wewnętrznej postawy i mimo tego, że zewnętrzne rzeczy będą dobrze przeprowadzane, to dusza, to wnętrze może nie mieć oparcia. Owszem, dla osób bez ducha może to działać. Ja nie mówię, że nie. Ale ja nie jestem osobą, która mówi do ludzi bez ducha, więc mówię do ludzi z duchem. Macie się oprzeć na swoim duchu. Macie znaleźć w sobie przestrzeń, w której ta postawa wewnętrznej wartości waszej jest prawdziwa. W której to, co dzisiaj mówię, jest prawdą. Spróbuj znaleźć taką przestrzeń, w której doceniasz siebie, w której nie oskarżasz siebie, w której masz poczucie, że masz prawo do błędu. I to jest przechodzenie z emocji do ducha, z duszy do ducha. I jeżeli
przejdziesz do ducha, jeżeli znajdziesz poczucie, że masz prawo do błędu, jeżeli znajdziesz poczucie, że tamten ktoś ma również prawo do błędu, do wściekłości, do emocji, do czegokolwiek, co tam przeżywa, to ma prawo, to znajdziemy spokój. Znajdziemy spokój ducha, bo to w duchu jest spokój. W duchu i prawdzie i to będzie wyzwolenie. Odnajdziesz prawdę i prawda cię wyzwoli. Tak, to też jest taki cytat ładny, piękny, znany bardzo. Tylko że ludzie sobie wyobrażają, że w intelekcie jest prawda. Otóż nie. Prawda, wiele ludzi szuka w intelekcie prawdy, ale szukają dziesiątki lat. A prawda jest w duchu. W duchu wewnętrznym właśnie, w wewnętrznej przestrzeni ducha, w której jest spokój. W duchu jest piękny, piękny spokój. Jeżeli czujemy się zaniepokojeni, wzburzeni, to nie jest duch. Jeżeli czujemy się niewartościowi, poniżeni, oskarżani, to nie jest duch. Ja dzisiaj wam proponuję przechodzenie do ducha. Nie kreowanie dramatów, czyli dusza kreuje dramaty i ona bardzo lubi to robić. Jest na poziomie mentalnym 4-latka i tak jak małe dziecko może się czymś przerazić wręcz, może spanikować. Natomiast jeżeli my przejdziemy do ducha, to nie będziemy tworzyć tych dramatów. I będziemy, tak jak Jacek ze studia Yahoo mówi, na ścieżce mistrzów. Także tutaj mamy fajne takie wypowiedzi, wspierające właśnie ducha, dające możliwość łatwiejszego przejścia do ducha. Jakie to są wypowiedzi? Na przykład, tak dzisiaj mam. Tak dzisiaj mam, akceptuję siebie z tą niedoskonałością. Nasz świat nie jest doskonały. To tylko narcyzi bardzo chcą widzieć go doskonałym i bardzo chcą widzieć swoją pozycję jaką doskonałą. Że na przykład będzie mieć ubrania z metkami najlepszych firm. Ale jak już nie ma tej metki, to już jest po prostu tragedia. Znam taki przypadek, kiedy młodzi ludzie dali swojej babci wyprać ich ubrania, a babcia im odcinała metki. Jaka wściekłość była na babcię. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie budowali swoje poczucie własnej wartości za pomocą metek od ubrań. Wyobrażacie sobie? I ubranie bez metki, no to jest ciężka sprawa dla takiej osoby. Albo nie mieli ducha, albo nie mieli obudzonego ducha, albo mieli mocne zaangażowanie we własną emocjonalną duszę. Z wibracji jednak powiem wam, że to ci ludzie nie mieli ducha. Oni byli przyjaźni, życzliwi, fajni, tylko że działali na bazie duszy, a ducha nie mieli. Kolejna sprawa. Mam prawo do błędów, tak już mówiłem. Mam prawo do błędów i nawet jeżeli ktoś będzie mi agresywnie, gniewnie wskazywać, jak ja się popełniłem błąd, to jest jego część kortu tenisowego. Jeżeli się wścieka, gniewa, coś tam, okej, to jest jego sprawa. Ktoś powiedział tak, no ale jeżeli ta osoba przechodzi na moją stronę kortu tenisowego,
kort tenisowy w tej metaforze jest to przestrzeń wewnętrzna. A my mamy możliwość zarządzania naszą przestrzenią wewnętrzną. Owszem, tam są oczywiście istoty nadludzkie, ciemne, które mocno wspierają tych ludzi, na przykład narcyzów. I oni się pchają na nas. To jest jak inwazja. To jak wojsko chce wejść na terytorium wroga i zrobić atak. Ale na szczęście nasza wewnętrzna przestrzeń nie jest tak bezwzględna jak przestrzeń materialna. My naszą wewnętrzną postawą możemy modyfikować tą przestrzeń, naszą wewnętrzną. Bo tak samo jak nasza dusza oddała naszą przestrzeń, tak samo my jako świadomość, jako duch możemy powiedzieć, że nie. Nawet jeżeli nasza dusza do tej pory oddała tą przestrzeń, oddawała, to my możemy cofnąć tą decyzję naszej duszy. Bo nasza dusza jest jedynie wykonawcą. To jest element wykonawczy. To jest autopilot, to jest maszyna. I my możemy wyłączyć, tak jak piloci autopilota w samolocie wyłączają i ręczne sterowanie i jedziemy. Jadą gdzie chcą, a nie tam, gdzie autopilot jest na przykład źle zaprogramowany. Tak? Kolejna sprawa. Doskonałość to nie tutaj. Tutaj jest ziemia i różne sprawy są fajne, ale nie są doskonałe. Już to mówiłem. Tylko narcyz będzie chciał markować doskonałość. Będzie chciał mieć doskonale wypucowane auto na przykład. Będzie się wściekał, jeżeli będzie miał jakąś rysę na przykład. Ale musi za to bardzo dużą cenę zapłacić. Przykładowo samochody, które nie mają rys, które są w doskonałym stanie, na przykład blacharskim, że tam lakier jest piękny, czysty, świetlisty. Na świetlisty to nie, w obecnych czasach raczej szarobury, ciemny i ponury. Ale jest wypolerowany, czyściutki, wygładzony, no to jest ideał dla narcyza, tak? Taki ideał narcystyczny. Natomiast to nie jest realne. Tutaj się nadal kryje za tym oszustwo. Oszustwo, bo osoby narcystyczne chciałyby widzieć w ten sposób swoje życie. Oni chcą tak widzieć swoje życie, jak ten wypielęgnowany, wypolerowany lakier, ponieważ nie chcą się też do błędów przyznawać. Mówią tak, no zobacz, przecież jeżeli ja mogę utrzymać lakier mojego samochodu w tak wspaniałej kondycji, no to oczywiście moje życie też może być takie wspaniałe. Najpierw zobacz sobie, narcyzie, ile błędów popełniłeś w życiu. Jak bardzo się oszukujesz. No? Także tutaj narcyz ucieka od odpowiedzialności jak tylko może. I próbuje upewnić się, że ma poprawną postawę właśnie za pomocą zewnętrznych, jak to mówią, symboli sukcesu, tak?
No ale to jest nierealne. To jest odejście od realności. Takie osoby żyją w bajce, w fantazji narcystycznej, wielkościowej, fantazji doskonałości. A jak coś im się nie udało, to od razu wściekłość. Od razu tutaj coś tam. Zobaczcie sobie na takie osoby. Zobaczcie. Rozpoznajcie i powiedzcie, ok, to jest jego czy jej postawa. Niech sobie żyje w tym swoim świecie. Proszę bardzo, każdy ma prawo żyć w swoim świecie, a mój świat jest inny. Mój świat jest realny. Ja realnie podchodzę do tego, co dzisiaj mam, co się ze mną stało. Nie robię fantazji z mojej przeszłości. Nie uważam, że moi rodzice byli doskonali. I dzięki temu mogę się oczyszczać. Mogę się rozwijać. Mogę się podnosić z kolan. Narcyz chyba na tych kolanach nadal stoi. Nie potrafi się podnieść z kolan i dlatego tak zażarcie broni swojej wizji. Także my próbujemy brać ten świat realnie. I jest naprawdę wiele korzyści z tego powodu. Wiele korzyści. Owszem, no nie będzie to idealny świat, ale realny. I nie będziemy się łapać na ciemne oszustwa, które takie są, wiecie, mają pozór świetlistości, ale nie mają tam miłości, serdeczności, takiej głębokiej życzliwości. Tak. I dzięki temu jeszcze jest coś innego. Kolejny obrazek, ostatni, pokazuje tą samą skałę, ale już my mamy wzniesiony wzrok i już widzimy tą skałę i niebo nad nią. Nie musimy się bać tej skały, ponieważ to jest tylko ogromna ilość materii. Można powiedzieć, symbolicznie jest to ogromna ilość cierpienia. Ludzie wokoło nas bardzo często w dużej części cierpią. I jest to ciężkie. A my możemy przejść do ducha, a w duchu jest lekkość, świetlistość, piękno. My możemy widzieć cały czas to, że tam jest ta materia, to cierpienie. Okej. Nie będziemy temu zaprzeczać. Ale też nie musimy się czuć, że temu podlegamy. Nie musimy się czuć, że ktoś nastaje na naszą wolność. Ci, którzy by chcieli nastawać na naszą wolność, oni sami mają problemy ze sobą. I pozostawmy to w ten sposób. Jeżeli ktoś ma problem, jeżeli ktoś nie umie sobie poradzić, jeżeli ktoś wściekle nas atakuje, chce poniżyć, zdyskredytować, nie dać nam szacunku, to ma problem, ale to jest jego problem. Także życzę wam takiego spokoju w tym. Życzę wam tego, żeby nie kreować dramatów, żeby nie dawać działać duszy, bo dusza naprawdę nie jest zbyt mądra. To jest autopilot. W samolocie 3 piloci
mają wątpliwości, kiedy chcą wyłączać autopilot? Nie. Raczej zrobią to szybciej niż wolniej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś ważne momenty w czasie lotu samolotu, to pilot nie ma sentymentów co do wyłączania autopilota. Natomiast w życiu człowieka, no jak to wyłączyć duszę, nie dawać duszy sterować, nie dawać robić tragedii życiowych. Jeszcze o tym będę mówić, ale na dzisiaj myślę, że jest i tak dużo powiedziane. To jest długa audycja, natomiast myślę, że wartościowa, ponieważ jest to w jakiś sposób taka kontemplacja nad tematem, takie rozważanie, żeby się dostroić wręcz do tych wibracji spokoju. Tak jak Jerry Weiss mówi, usamodzielnienia uczuciowego. Chodzi o to, że to my mamy móc wybierać, w jakim stanie się znajdujemy. Uczuciowym, żebyśmy się nie oskarżali. Możemy oceniać swój stan, oczywiście, ale nie mamy potrzeby się oskarżać. Nie mamy potrzeby współpracować z ciemnymi siłami duchowymi, które by chciały zrobić z nas mielonkę, które by chciały stworzyć z nas bateryjki i zasilać się. Nawet jeżeli byliśmy przez ileś lat tymi bateryjkami, to nie musimy ciągle nimi być. Możemy przerwać ten obwód, przerwać tą funkcję naszej duszy, naszych ciał, naszych aur. Możemy żyć dla siebie, bo jesteśmy osobnymi istotami i mamy prawo do tego, żeby żyć swoim życiem, a pozostawić czyjeś życie innym ludziom, z szacunkiem jak najbardziej. Także dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam osoby, które aż tak są cierpliwe, że dotarły do końca. Zapraszam do komentowania, do wspierania kanału. Na witrynie Świat Ducha jest powiedziane, jak to zrobić. Na razie, cześć.